Myślała, myślała i wymyśliła. Nie wymyśliła. Poszła na skróty. Skoro mamy bardzo dobry chleb z garnka, ma dobry smak, jest jak pszenne pieczywko, to dlaczego z tego samego ciasta nie zrobić pity? Ale. Zawsze jest jakieś ale. Zawsze jest jakieś ale. Zanim powiemy, jakie to będzie ale, zapowiemy Wam tytuł dzisiejszego odcinka. Zatem zapraszamy na pitę bezglutenową i wegańską. Ale trzeba dodać troszeczkę mniej wody, gdyż ciasto na chleb z garnka jest dużo rzadsze, ponieważ ogranicza je foremka w trakcie pieczenia. Pita ma się lekko rozlać, no ale nie jest to naleśnik i nie robi się w żadnej foremce, więc w związku z tym trzeba, żeby to ciasto Jeśli było chcecie zobaczyć, właściwe. jak chleb z garnka powstał, zobaczcie sobie przepis tutaj. Tutaj również macie przepisy na wszystkie inne nasze pieczywa, a w misce znajdują się właśnie takie składniki jak do chleba z garnka, czyli mąka ryżowa, mąka ziemniaczana, mąka owsiana i trochę mąki z ciecierzycy. Żeby te składniki związały się w odpowiedni sposób, potrzebujemy jakiegoś kleju. I tym spoiwem w tym wypadku będzie łuska babki jajowatej zmielona. Dodajemy ją do suchych składników. I jeszcze sól, gdyż oczywiście chleb fajnie by było i pita również, żeby nie był jałowy. Pieczywu jałowemu mówimy nie. Pieczywo jałowe dostaniecie w Toskanii. Tak, i Pieczywo jest bez to soli. średnio akceptowalne pieczywo przez nasze podniebienia. No i oczywiście na czymś musi wyrosnąć. Skoro nie dajemy zakwasu, musimy dodać drożdży. Podwijamy rękawy. I mieszamy suche składniki tak, aby nie było grudek. Jak możecie się domyślić, z tej ilości na pewno nie wyjdą 2-3 pity, czyli dla 2 osób, tylko trochę więcej. Około 8. Około 8. Zatem możecie zaprosić znajomych albo zmniejszyć porcję, czyli dzieląc te składniki na pół, albo upiec wszystkie i sobie je zamrozić, a następnie je podgrzać. Do wody dodajemy ocet balsamiczny, wlewamy do mąk i teraz miksujemy. Oczywiście musimy zadbać, żeby na dnie i na bokach miski nie było suchych składników, a potrafią się tam ukryć. Ciasto pięknie wymieszane, gładkie, ale na pewno trzeba jeszcze dodać tutaj trochę tłuszczu. W naszym przypadku będzie to aromatyczna oliwa. Całość jeszcze raz miksujemy, żeby wszystkie składniki dokładnie się połączyły. Wyłączamy blender, czyścimy go i miskę przykrywamy ściereczką, odkładając w ciepłe miejsce, aby ciasto wyrosło. Tych, którzy Gdynię mają po drodze, zapraszamy na warsztaty kulinarne oraz do Bistro Delikatesów. A tych, którzy mają do nas daleko, być może zainteresuje nasz sklep internetowy. A na ateliersmaku.pl znajdziecie dokładny przepis oraz informacje o terminach warsztatów kulinarnych. I teraz sprawdzamy. Urosło, ale bez większego szału. Widać, że tam pod spodem są dziurki. Ale będzie jeszcze raz rosło w piekarniku, więc możemy zwilżonymi w oliwie rękoma rozkładać na papierze do pieczenia pity. Na każdej blasze po 2 sztuki przynajmniej. Po 4? Taki. Po 2? Po 2. Mamy Chyba plan. po 2. 4 blachy, 8 pit. Wydaje mi się, że to by było po 2. Po 2, dobra. Będziemy we dwoje brudzić ręce, czy nie? Nie. Nie, no dobra. Staramy się mniej więcej określić, co to znaczy 1/8 i taki kawałek ciasta bierzemy i formujemy. Zatem ja sobie rąk brudzić nie będę i zapytam Was, czy Wam się podoba nasz odcinek na bezglutenową i wegańską pitę. Jeśli tak, to oczywiście kciuk w górę. Jeśli jeszcze nie polubiliście naszego kanału i nie zasubskrybowaliście go,
Najwyższa pora to zrobić, wcisnąć dzwoneczek, który jest na dole, włączyć wszystkie powiadomienia. Będziecie dostawać zawsze informacje o tym, że coś nowego wydarzyło się w naszej wegańskiej, bezglutenowej kuchni o godzinie 18:30 w niedzielę. Jeśli chcecie zadawać nam różne przepisy do zrobienia, a także komentować to, co robimy i być z nami w stałym kontakcie, piszcie tutaj na dole pod opisem odcinka i pod przepisem. Zawsze jesteśmy dostępni, odpowiadamy tak samo jak na Facebooku i na Instagramie, a jeśli lubicie książki z przepisami, no to polecamy Wam naszą najnowszą książeczkę 52 tygodnie z bezglutenową kuchnią wegańską. O właśnie, otworzyłem w tym miejscu, gdzie jest poręczna zakładka, bułki z suszonymi pomidorami, czyli też pieczywo. Pamiętajcie o tym, że nasze odcinki są tłumaczone na język angielski. Będę powoli już zabierał blachy z pitą i wstawię je do piekarnika, żeby sobie rosły w temperaturze 40 stopni. Następnie przełączymy temperaturę na 180 stopni i będziemy piekli około 20 minut. Jak się tak ręcznie robi różne rzeczy, to później wychodzą jedne większe, drugie mniejsze. No ale mamy dziewczynki, chłopczyków, więc w związku z tym Po jednej sztuce. po różnych sztukach. Kto będzie chciał, weźmie sobie większą pitę, a kto będzie chciał... W tym pomieszczeniu po jednej sztuce, nie licząc operatora. No to widzę, że takie różne będą te pity, więc Oj, różne. ta ostatnia będzie dużo większa, więc pewnie to będzie na jakiś tam posiłek do zjedzenia na pół. O, No. mądre. Następna i ostatnia. Jak widzicie, czasami korzystamy z papierów, na których już coś wcześniej piekliśmy, gdyż jeszcze nadają się do ponownego użycia. Akurat jak widać, upiekliśmy wcześniej bułeczki. Ta pita rzeczywiście będzie dwuosobowa. Ostatnia blacha do piekarnika, damy im trochę urosnąć. A gdy zauważymy, że już trochę się powiększyły, zwiększamy temperaturę do 180 stopni i pieczemy przez około 25 minut. Pity już gotowe. Możemy zabierać się za coś, co włożymy do środka. Podgrzewamy burgery. Jak chcecie zobaczyć przepis na nasze burgery, znajdziecie go tu, nad Joli głową. Zanim burgery się podgrzeją, przygotujemy sobie pomidoreczka, ogóreczka, majonezik, sałateczkę. Majonezik, tralala. sałateczkę, nasz keczupik Tak. i wszystko trzeba teraz pokroić. Przepis na zdrowy ketchup bez cukru tutaj nad Joli głową. I na inne sosy również. Też. Mamy takiego pomidora, jak widzicie, jest taki trochę ekologiczny, poszarpany. Tam zaraz poszarpany w środku po prostu. Jest dużo ładniejszy niż na zewnątrz. Pięknie pachnie, jest na pewno przepyszny, smaczny. Zobacz. Ja już to wiem, ponieważ jest to sezon na pomidory. Mamy sałatę, odrywamy jej liścia. Bierzemy bułkę, kroimy. Otwieramy, smarujemy majonezem. Obie części. Obie części, żeby sosu było dużo. To jest majonez kokosowo-ziemniaczany. Oczywiście to jest gotowiec. Przepis na ten majonez tutaj nad Joli głową. Wkładamy liście sałaty, pakujemy pomidory. Ogórka kiszonego. Wyłączamy burgery, wkładamy po jednej sztuce do środka. Polewamy ketchupem i gotowe. Smacznego I na zdrowie.